Czy wiesz, że Brazylia jest większa od Unii Europejskiej, a odwiedza ją mniej turystów niż Teneryfę? Mało tego, ci nieliczni turyści trafiają tylko do najbardziej znanych miejsc jak Rio czy Amazonia, kompletnie pomijając niezwykłe cuda natury w całej reszcie kraju. I dziś zabiorę Cię w miejsce, które widziała tylko garstka zagranicznych turystów. Jednego z największych kompleksów jaskiń w Ameryce Południowej. Magicznego miejsca, pełnego surrealistycznych formacji skalnych, skrywającego tajemniczą komnatę kochanków. Podczas tej wyprawy zobaczysz przepiękne krajobrazy. Przejdziesz szlakiem, który podobno miał być prosty, nawet dla dzieci. I zobaczysz romantyczny zachód słońca, przerwany przez grzechotnika. Wyruszamy w drogę ze stolicy Brazylii do Terra Honka, czyli chrapiącej ziemi. Terra Honka to park stanowy, od którego dzieli nas 6 godzin jazdy samochodem. To jeden z największych kompleksów jaskiń w Ameryce Południowej, który ma około 300 skatalogowanych jaskiń, ale też wiele nadal nieodkrytych. I tylko 6 jaskiń jest dostępnych dla turystów. Można je zwiedzać z licencjonowanym przewodnikiem, więc zarezerwowaliśmy wycieczkę na jutro i pojutrze. Oczywiście przez WhatsApp, bo jak już wiecie z innych moich vlogów, w Brazylii wszystko da się tak załatwić. Ale zanim tam dotrzemy, to zatrzymaliśmy się po drodze za taką mini mieścinką na stacji benzynowej. No i tak tutaj jest. Stacja benzynowa, kawiarnia, sklep, a po środku samolot. Dowiedzieliśmy się, że właściciel bardzo lubi samoloty, no więc to jest logiczne, tak? Pływające pod nim ryby, no też. No bo każdy, kto lubi samoloty, stawia je sobie przecież w ogródku. Brazylia nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Ale chodźcie, zobaczcie z kim. To ja. Jest godzina 9:14. O 9:00 mieliśmy wyruszyć do jaskiń Terra Honka, i Terra Honka dojść, czyli najsławniejszych dwóch tutaj. Ale oczywiście grupa się spóźnia. Większość osób już jest, ale jeszcze na kogoś czekamy. No jesteśmy w takiej półzadzie, w której my akurat nie śpimy, ale przewodnik jest z tej półzady, więc czekamy tutaj na całą grupę, a my jesteśmy w półzadzie dosłownie minutę stąd. I to są jedyne 2 miejsca, w których można tutaj spać, bo generalnie nie ma tutaj jakiejś super dobrze przygotowanej infrastruktury turystycznej, bo to nie jest specjalnie znane miejsce. Jestem ciekawa, czy tutaj w ogóle ktokolwiek z zagranicznych turystów dociera. Pewnie jakieś niedobitki, ale tak, to są tylko Brazylijczycy. Jesteśmy przed jaskinią, idziemy tutaj. 100 metrów wysokości ma to wejście. Ruszamy. Jest 9:46. Nazwa Terra Honka, czyli chrapiąca ziemia, wzięła się stąd, że lata temu, kiedy przez okolice przejeżdżali handlarze i poganiacze bydła, no to słyszeli dźwięki podobne do chrapania i to nie było w nocy, kiedy spali. I te dźwięki prawdopodobnie brały się stąd, że komory jaskiń wzmacniały różne dźwięki, które dochodziły do nich z okolicy. Jak widzicie, wejście do jaskini ma kształt serca. Idealne pod sweet focie na Insta. To zapowiedź komnaty kochanków, do której dotrzemy na końcu drugiej jaskini. To już ostatnie chwile, kiedy jeszcze widzimy światło słoneczne. Żegnaj słońce. I w ogóle się nie stresuję tym, że będziemy przechodzić przez rzekę, która będzie mi sięgała dotąd. I w ogóle się nie stresuję tym, że mam klaustrofobię i wchodzimy właśnie do jaskini. W ogóle. Dzień dobry. Tak wyglądają moje buty po przekroczeniu pierwszej rzeki. Tak, chlupią w środku, a to chyba była najpłytsza z nich. Jej! Jaskinie nie są oświetlone, żeby nie wpływać na tutejszą florę i faunę. Tak, są tutaj nietoperze. Jedyne światło, jakie widzicie, jest z latarek na naszych kaskach i dodatkowe światła, które też ma przewodnik. W tej jaskini nie ma aż tak wielu stalaktytów i stalagmitów, bo jak tylko zaczną się tworzyć, to jaskinia się zawala. Bardzo fajnie było się tego dowiedzieć, będąc w środku jaskini. Od razu człowiek nabiera nowych sił, żeby iść szybciej.
Ale jeżeli oglądacie to wideo, no to jest szansa, że nie zawaliła się, kiedy tędy przechodziliśmy. Tutaj kończy się pierwsza jaskinia, a druga była jej kontynuacją. No właśnie. Zawaliła się o tutaj i podzieliła na dwie. Idziemy teraz szlakiem do drugiej jaskini i przed nami jeszcze tylko 5 godzin marszu. Część grupy nie będzie już szła z nami dalej do drugiej jaskini, tylko wracają. I szczerze mówiąc, to też się zastanawiam, czy dam radę iść dalej, bo szlak jest coraz trudniejszy. Ale wiem, że dalej jest ładnie i jest tam też widok, dla którego w ogóle zdecydowałam się, że chcę tutaj przyjechać, więc nie chcę, ale muszę. Trudy życia youtuberki. Przewodnik prosił, żeby nie nagrywać jak idziemy, więc tylko kiedy staniemy na chwilę, to mogę coś nagrać. Przeszliśmy przez te tutaj kamienie i nie, ten szlak w ogóle nie jest techniczny. Są tylko ciągle liny, po których trzeba się wspinać, kamienie, na których można sobie skręcić kostkę, spaść w przepaść. Także jest bardzo lajtowo. Bardzo polecam, zwłaszcza dla osób niewytrenowanych i małych dzieci. To miejsce polecił mi Bartek. Mówił, że szlak jest zupełnie nietechniczny i na luzie sobie poradzimy. Także tak, Bartek, jak wrócę do Brazylii, to sobie pogadamy. Na tym szlaku w najgorszym wypadku można skręcić kark, a to w sumie nic strasznego, no bo ze skręconym karkiem przecież można żyć też, nie? Tak. I jeszcze chciałam się poskarżyć, że od 3 godzin ani razu nie zatrzymaliśmy się na obiad. Tylko widoki wynagradzają mi trudy wędrówki. Będziecie musieli mi uwierzyć na słowo, ale tutaj jest naprawdę przepięknie i nagrania nijak tego nie oddają. Mój telefon nie za bardzo jest w stanie to uchwycić, no chociaż się stara się. E a partir de meio-dia até 2 horas da tarde ele fica ali aparecendo. É só nessa época do ano agora, entre abril e agosto. Muszę się wam przyznać, że nie wiedzieliśmy przed przyjazdem tutaj, że ten słup światła widać tylko teraz, no więc mamy szczęście, no bo ja dla tego widoku tutaj jestem. No i się nie zawiodłam. Ej, przepięknie tutaj jest, mogłam sobie tak siedzieć i patrzeć na to godzinami. Tam, gdzie widzicie tych malutkich ludzi, no to idziemy właśnie tam, w tą czarną dziurę i będziemy szli wzdłuż rzeki, jej korytem, aż dotrzemy do komnaty kochanków. Tutaj kilka ujęć z komnaty kochanków, bo zdjęcia zdecydowanie lepiej oddają piękno detali, które stworzyła natura. A jeżeli jesteście ciekawi, skąd ta nazwa i gdzie kryją się kochankowie? Czyżby za tym stalaktytem? To wyjaśnienie zagadki będzie za chwilę. Rosną tutaj też takie kalafiory skalne. Wracamy już do samochodu, słońce powoli zachodzi i teraz pora na wyjaśnienie. O co chodzi z tą komnatą kochanków? Otóż na samym początku wszyscy turyści chodzili tylko do pierwszej jaskini, dlatego że nikt nie chciał chodzić do Terra Honka 2, czyli do tej drugiej jaskini, ze względu na to, że jest zdecydowanie bardziej techniczna. I komnata kochanków była w pierwszej jaskini. I pierwszy przewodnik tutaj wymyślił, że zmieni nazwę i zamiast pierwszej to ostatnią komnatę nazwie komnatą kochanków i w ten sposób zachęci ludzi, żeby chodzili dalej. No i mu się udało. Ledwo chodzę. A my stoimy nad wejściem do jaskini. W dole widać nasz samochód. A tam, gdzie są góry, przebiega granica stanów Goiás i Bahia. Po drodze w dół jesteśmy stale obserwowani. Drugi dzień, ja ledwo chodzę. Siadanie sprawia mi pewne trudności po wczorajszym zupełnie nietechnicznym i bardzo prostym szlaku, ale dzisiaj na szczęście idziemy do znacznie prostszej jaskini.
w której już nie będzie przepraw przez wodę i podobno jest płasko i bardzo łatwo, ale za to bardzo ładnie. Podobno to jest jedna z najładniejszych jaskiń tutaj. Ale żeby się do niej dostać, to musimy przez godzinę jechać tą wyboistą drogą gruntową. Przewodnik mówił nam, że w trakcie długich weekendów jaskinie zwiedza może tak z kilkadziesiąt osób. W zwykłe weekendy znacznie mniej, a w tygodniu w ogóle nikt tutaj nie przyjeżdża. Dlatego też baza noclegowa na ten moment jest mała i raczej taka podstawowa, powiedzmy standard studencki. I jedyni zagraniczni turyści, jacy się tutaj pojawiają, to Francuzi. I to jest ciekawy temat, który rozwinę trochę w innym vlogu. Obecnie jest zbudowana droga asfaltowa, która ma prowadzić do największej jaskini, czyli Teha Honka którą widzieliście przed chwilą. Więc to może trochę zwiększy liczbę turystów. No i takie vlogi jak ten, mam nadzieję, że też. Nie bądźcie gorsi od Francuzów. Zwiedzajcie Teha Honka. Po drodze przewodnik nam powiedział, że ten park został utworzony w 1989 roku. I wtedy rząd zmusił właściwie mieszkańców tego terenu do tego, żeby sprzedał im ziemię. No jak to się dzieje zresztą też, nie wiem, w Polsce, jak buduje się drogi czy cokolwiek. I mieszkańcy jakby nie mieli nic przeciwko temu, zgodzili się na ten wykup, ale no, mamy 2025 i od tego czasu wielu z nich nadal nie dostało zapłaty. W związku z tym nadal żyją na tej ziemi, ale nie mogą na przykład jej uprawiać i nie ma sensu, żeby w tą ziemię w jakikolwiek sposób inwestowali. No bo wiedzą, że prędzej czy później tą ziemię i tak stracą. No i dlatego pobierają opłaty za wstęp do jaskiń, które leżą na ich ziemi, mimo że to park stanowy. Wchodzimy do jaskini. No, zaczyna się ciekawie. To jest ten lekki spacerek, który mi obiecywali. Ten kręty szlak wyznaczony na ziemi biegnie wzdłuż wgłębienia w stropie, więc można powiedzieć, że idziemy tunelem, który ma sufit, ale nie ma ścian. Kamienny szron. I jeszcze więcej kamiennego szronu. To są stalaktyty i stalagmity ciągnące się aż po horyzont. A to są tylko stalaktyty. Bo to, co widzicie w dole, to jest odbicie w idealnie gładkiej powierzchni jeziorka. Ta formacja skalna to nie jest Święta Angelika, jak moglibyście pomyśleć. Chociaż muszę powiedzieć, że to by było całkiem niezłe marketingowe zagranie, tak jak z tą komnatą kochanków. Jaskinia wzięła nazwę od rzeki Angelika, która przez nią przepływa. A z kolei rzeka wzięła swoją nazwę od rośliny, która rośnie u jej źródła. Nie wiem, skąd roślina wzięła swoją nazwę. Może od Świętej Angeliki. I to by był niezły zwrot akcji. To, co zwiedzamy, to jest tylko mały fragment jaskini, bo reszta jest zamknięta dla turystów ze względu na ochronę przyrody i często też trudne technicznie zejścia, do których trzeba mieć specjalistyczne przygotowanie i sprzęt. Sami zobaczcie, jakie piękne, kamienne drzewa tutaj rosną. Trochę to wygląda jak z obrazów Beksińskiego. Wychodzimy z jaskini, ale są tu też inne ciekawe miejsca do zobaczenia i wybierzemy się teraz do dwóch z nich. Za chwilę jedziemy do sąsiedniego miasteczka na coś, na co czekałam w sumie najbardziej, czyli na spływ rzeką w kamizelce ratunkowej. No. Chciałam to zrobić od kiedy zobaczyłam rolki z floatingu w Bonito. Mamy w planach się tam kiedyś wybrać, ale rzeka tutaj wygląda podobnie, no więc będziemy mieli przedsmak. Krajobrazy też niczego sobie, więc będzie co podziwiać w trakcie spływu. Dotarliśmy do rzeki i zaraz ubierzemy się w kapoki i spłyniemy
Znaczy, damy się ponieść prądowi tej rzeki w dół. Rzeka jest krystalicznie czysta. Spływ trwa około 20 minut i oczywiście, że bałam się, że prąd poniesie mnie do oceanu, bo nie dopłynę w porę do brzegu, żeby wyjść. Klasyk. Czy udało mi się wyjść z wody, czy podryfowałam dalej? Sami zobaczcie. W Brazylii każdy dzień warto zakończyć podziwianiem zachodu słońca. Naprawdę nie wiem, jak to możliwe, że w Ameryce Południowej zachody słońca są tak piękne, kolory tak nasycone, że aż całe niebo jest nimi wypełnione. Jedziemy teraz na punkt widokowy, tutaj, z którego zobaczymy też teren parku z góry. W ostatniej chwili dotarliśmy na punkt widokowy, żeby zobaczyć zachód słońca w najkrótszy dzień w roku na półkuli południowej. Wiem, że jak na razie to nic specjalnego, ale musicie wiedzieć jedną rzecz o brazylijskich zachodach słońca. Otóż kiedy tylko słońce zajdzie, to wszyscy się rozchodzą. A to jest błąd. Najpiękniejsze kolory na niebie można zobaczyć tak po około 15-20 minutach od zachodu. Więc my spokojnie czekaliśmy, podziwiając widoki na brazylijską sawannę, czyli Cerrado. A ludzie, którzy byli tam z nami, zaczęli schodzić w dół, jak tylko słońce zaszło, aż usłyszałam krzyki. Olha o tamanho dessa cobra. Cadê? Ó, viu? Uma pretona. Grzechotnik był przy ścieżce w dół, więc niektórzy bali się przyjść obok. Aż pojawił się on, bohaterski bohater, z patykiem. Ludzie mówili mu, żeby zostawił węża w spokoju, bo nic nikomu nie robi. Ale on nie posłuchał i zaczął go przeganiać. I ja się tam na wężach nie znam, ale prowokowanie ich chyba nie jest najlepszym pomysłem. Nie róbcie tego w domu, chyba że z wężem ogrodowym. A jak już wszyscy poszli, a my zostaliśmy sami, to grzechotnik wrócił. Przyszedł na drugą stronę ścieżki, tak jak miał w swoich pierwotnych planach, a my mogliśmy podziwiać najpiękniejszą część zachodu słońca. Słuchajcie, mieszkam w Brazylii od 3 lat i muszę przyznać, że jestem w niej coraz bardziej zakochana. I ciągle odkrywam miejsca, które mnie zaskakują i zachwycają. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie jeszcze miejsca wywarły na mnie wrażenie, to koniecznie zajrzyj na tą playlistę. Link w opisie lub na ekranie.